O, trzecią linię metra będą budować. Na pewno. Się pytam, kiedy? Dzień dobry. Usługi pasmanteryjne, co trzeba? Ludzie, na drzwiach jest napisane: akwizytorom dziękujemy. Taśmy, tasiemki, Sowe Przyjaciele, Amber Room, Sopot, Karpacz, Jurata, taśmy nowe, odgrzewane, ośmiorniczki, ham na hamie. Kogo pan tam ma? Kogo chcecie, kochani, do wyboru, do koloru. Minister, wiceminister, prezes banku, stary rząd, nowy rząd, baba, chłop, chłop na babie, baba pod chłopem, przekręty, przewałki, do wyboru, do koloru. O, pan prezydent. No tak. A ze mną pan coś tam ma nagrane? Oczywiście. Pan z żoną, pan ze szwagrem, pan z teściem. A, i z jakąś kobietką taką, dosyć dużo nagrań. Panią Basią, ale to jakieś takie pierdółki same, jakieś takie przepisy, ludowe mądrości. Kamienie kupa. Ile za taką taśmę? Zależy za którą. Nawet 3 lata, jeśli się nagrało wręczenie łapówki. A zaraz, to jest gabinet prezesa? Tak. To co ja, głupi, drzewo do lasu wożę. Gdzie pan był taki elegancki? W telewizji. Po co? Muszę tam od czasu do czasu przyjść powiedzieć, że wszystko dobrze. Żeby uspokoić Czernię. O, coś takiego. Chodzi o tę taśmę z Mateuszem, tak? Ja się zastanawiam, kto to trzyma. Najpierw podejrzewałem nas, potem podejrzewałem ich, a teraz mi najlepiej pasuje, że to Ruscy. Albo Zbyszek. No bo sami kelnerzy to sobie mogą jajecznicy usmażyć. Co robią te cholerne służby, że nikt tego nie potrafi wyjaśnić? Bo może oni nie chcą wyjaśnić. Bo to oni trzymają. Może i tak. Ale oni teraz to zajęci. Czym? Szukają kierowcy dla Beaty, ale nikt nie chce, bo podobno pecha przynosi. Jeszcze nie było takiego, co by ją woził i nie stuknął. W coś. Znaczy, no w murek czy w drzewo, w tym sensie. Jakby wzięli kierowcę porządnego, nie kogoś, kto tylko potrafi prowadzić samochód, to by tak nie było. Ale Beata siedzi i zaciera ręce. Ktoś Mateuszowi nie wyjdzie, to się cieszy. A co ma robić, jak nie ma nic do roboty? A jej nie nagrali? No w domu je. No robi rosołu na tydzień i wiosłuje. Gdzie, bo na pieniądze w restauracji wydała. Chociaż powiem panu, że w domu się bardziej opłaca. Pójdzie pan do restauracji, to herbata 15 zł. No to wrzątek sami, szczur w środku. A jak dokroją jabłko czy jakąś pomarańczę, to 20 zł. W 4 osoby, jak pan pójdzie, to samymi herbatami można do 100 dojechać. Przecież to jest 50 groszy to kosztuje, jeszcze załóżmy jakaś... Wezwij tego Mateusza. Marża czy... Przepraszam, jaki dzisiaj jest dzień tygodnia? Bo zakręcony jestem jak ministrant w burdelu. Sobota. Na pewno? No tak, to wczoraj Paweł rzucał jakimiś wulgaryzmami na Twitterze. Coś o masturbacji i odbytach. No to tak, to wczoraj był piątek. Ojej, wielkie wulgaryzmy. Ja to tego naszego premiera rozgryźć nie mogę. On jest nasz czy ich? Świecki jest czy maryjny? Uczciwy czy z banku? No i w końcu, czy on jest kulturalny, czy macie człowieku centralnie w urzędzie? Przeklinałeś, rzucałeś śmiechem jak lump najgorszy. Lumpen bankowiec. No tak, ale musiałem się dopasować do języka rozmówców, inaczej by mi nie uwierzyli. Znajomym pracę załatwiałeś, kręciłeś ślady jak oni. No tak, ale musiałem się uwiarygodnić wśród tych złodziei. Tak naprawdę już wtedy, będąc wśród nich, byłem wśród was. Byłem wśród nas. Ośmiornicę jadłeś. No tak. Ale siłą mnie karmili jak gęś. Gdybym nie zjadł, od razu by się zorientowali, że jestem szpiegiem z krainy dobra.
Ja rozumiem, że szpieg się powinien maskować, ale jak słuchałem tych taśm, to nie robiłeś tego z niesmakiem. No tak. Ale potem 3 dni leżałem chory. Zębów nie mogłem doszorować. Gorączkę miałem. Majaczyłem. Skoro ich tak sprytnie oszukałeś, to i może teraz tutaj nam kłamiesz, co? Nie? Odkąd jestem wśród was? Odkąd jestem wśród nas? Jestem wyłącznie prawdomówny? Ostatnio publicznie przepraszał je za kłamstwo. Nie. To moja rzeczniczka. Ja bym nigdy ust nie skalał kłamstwem, a co dopiero sprostowaniem. Mateusz, powiedz mi szczerze, czy są jeszcze inne taśmy? Nie. Że jakieś mieszkania kupowałeś na lewo? Nie. Możemy ci wierzyć? Nie. Tak. Tak. Dobrze. Uciekaj. A, poczekaj. Robisz te auta elektryczne? No tak. Lada dzień rusza produkcja. Za rok będzie 1 000 000. Nie wiem jak to przedtem, ale to ostatnie to ewidentne kłamstwo. Znów będzie 3 dni leżał w łóżku chory. Co za chamstwo. Człowiek się stara, kobiety w drzwiach przepuszcza, w kościele się pokazuje. Okulary ma w takich drucikach kulturalnych, a nagrać jakiś złamas i chuj. On nam jeszcze przysporzy kłopotów, zobaczy pan. Nie mam pojęcia, za co go prezes tak lubi. On ma za chytre oczy na takie bezwarunkowe lubienie. Ale o co pani chodzi? Będą z nim nowe taśmy na 100. Nowych przekleństw nie będzie, bo już wszystkie zużył na tamtych, co były. Może bronią handlował? A może na lewo uchodźców sprowadzał? Może za usługi seksualne kredyty frankowe umarzał, których wcześniej A udzielał? może tam jakieś narkotyki były? Może kamienicę kupił z lokatorami? Może na pana coś powiedział? Może nawet na mnie? Może na mnie nawet? Bo na mnie to na pewno nie. Puszczą to przed wyborami, co zrobimy? Wtedy znowu pójdę do wiadomości, tak jak dzisiaj. I tak jak dzisiaj powiem, że pan premier cieszy się moim całkowitym zaufaniem. No, ale jak, nie daj Boże, pan będzie w szpitalu wtedy, nieruchomy. Albo inaczej, oni się dowiedzą, że pan jest w szpitalu i specjalnie te taśmy odpalą. No to co, do telewizji pan nie pójdzie, bo pan nie dojdzie. Wywiadu pan nie udzieli, bo pan będzie w piżamie leżał. Przyjdą do pana z kamerą i pan w piżamie. Jak to będzie wyglądało? Czy ty coś zaproponujesz, czy będziesz tak kwiczał? Weźmy Dankę i nagrajmy to teraz na zaś. Się wrzuci do szuflady i niech leży. Jakby co, to się odpali to po wiadomościach, się da na żywo, tylko Danka musi tę samą sukienkę założyć. Czyli nie może schudnąć, ani utyć. O cholera. Telewizja do prezesa przyjechała, no? A co to będzie? Kulisy gwiazd? To nie ci, to nasi, Polacy. To po co? Na wywiad. A, wywiad? Kontrwywiad? Prezes to lubi. Raczej kontrować to tam nikt nie będzie. Wziął Dankę. A, danke. No. To po niemiecku dziękuję. Już? Dobrze. To we wszystko, tak? Uwaga! Akcja. Jaka akcja? Na początek niech się pan nie obrazi, ale trochę pana docisnę. Bardzo proszę. Sukces za sukcesem. A to 500+, a to Mieszkanie+, odbudowa prestiżu, przekop przez Mierzeję, auta elektryczne, armia z prawdziwego zdarzenia. Ale czy tych sukcesów nie mogłoby być trochę więcej? Panie redaktor, oczywiście, że tak, no ale jest totalna opozycja. Która nie spełnia swojej podstawowej funkcji, jaką jest pomoc rządowi, wsparcie, czasem punktowanie niedociągnięć. Opozycja, która niestety zawsze i wszędzie mówi nie. No, lepiej bym tego nie powiedział.
Pojawiło się ostatnio sztucznie rozdmuchane nagranie z głosem obecnego premiera. Jakby pan skomentował ten karygodny i wściekły atak VAT-owskiej mafii na premiera, który z nią walczy, żeby uczciwym ludziom żyło się lepiej? Skomentowałbym to dokładnie, jak pani to zrobiła przed chwilą, natomiast chciałbym dodać, że ten atak na naszego premiera, który cieszy się moim całkowitym zaufaniem, to kolejny dowód na to, że to, co robimy, jest głęboko słuszne. Warto też zwrócić uwagę, kto publikuje te nagrania. Media z niemieckim kapitałem, którym przecież nie może zależeć na tym, żeby Polska była silnym graczem. Bardzo dziękuję za to pytanie i za tę odpowiedź. A ja za wywiad. Stop. Dobrze. Przepraszam, jakbyśmy mogli jeszcze dograć na wszelki wypadek. Mariusz, co ty tam? Nie, to trzeba. Jakby się pojawiły nowe taśmy z Grześkiem, Ryśkiem, to takie niespodziewane pytanie, jakby pani mogła zadać. Akcja. Poszło. Panie prezesie, pojawiły się ostatnio przemilczane przez mainstreamowe media nagrania liderów opozycji, które pokazują, kim naprawdę są ci rzekomi obrońcy demokracji. Dlaczego te nagrania publikuje polsko-niemiecki portal? Czyżby stracił zaufanie do swoich podopiecznych? I próbuje w ten sposób wymienić ich na nowych, bardziej podłych? Najprawdopodobniej tak. A gdzie to pan wyskoczył jak po ogień? Dorwałem jeszcze tego akwizytora i kupiłem od niego jedną taśmę. Z kim? Z Antonim. Posłuchamy? Już? No. To. Co? Już to nic zrozumieć nie można. To do oczyszczenia trzeba dać. Do kryminalistyki, do Krakowa. Bełkot jeden. Ale ta taśma już jest po oczyszczaniu. Czy ty widziałeś tę ekipę z tymi tatuażami? Skąd ich wzięli z więzienia? Nie wiem, ja to się nad czymś innym zastanawiam. Kiedy oni w końcu przestaną szachować kraj tymi taśmami prawdy? Taśmy prawdy. Mariusz, ważne rozróżnienie. Jak ich nagrali, to były taśmy prawdy. Jak nas nagrali, to są odgrzewane kotlety. Pamiętasz, jak tam ci przeklinali? No, wulgarny język spod budki z piwem. Tak. A jak nasz Mateusz przeklinał? Tak samo. Nie. Jak nasz Mateusz przeklinał, to się okazało, że jest mężczyzną z krwi i kości, który nie boi się użyć dosadnego słowa. Ale oni kryjonky, oni chjonky, oni sprions. Jak to jest? Posłuchaj, Mariusz. Kiedyś w jednym bloku mieszkał obok siebie pewien profesor i pewien robotnik, zwykły schód. I ten lubił kobiety, i ten. I ten sprowadzał kobiety, i ten. I nawet czasami się tymi samymi kobietami wymieniali. A mimo to ten profesor był koneserem kobiet, a ten robotnik był zwykłym, prymitywnym psem na babę. Nie rozumiem. Nie rozumiesz. To teraz pytanie. Czy ty jesteś zbyt wysublimowany na to, żeby to pojąć? Czy ty jesteś zwykły dureń?